Olga Różańska jest gościem rozmowy i Olga, ja pamiętam, jak 3 lata temu tutaj w Biłgoraju, w Biłgorajskim Centrum Kultury mieliśmy warsztaty dziennikarskie, ty miałaś taką swoją autoprezentację, opowiadałaś o sobie i wtedy mówiłaś: jestem człowiekiem, który kocha sztukę, marzę o tym, żeby zostać aktorką i te marzenia spełniasz. Jesteś w Leicester na uniwersytecie, studiujesz właśnie to aktorstwo. Wszystko jest aktualne, jak te słowa brzmisz, to w sercu coś tam gra? Jak najbardziej. Ja uważam, że aktorstwo wybrało mnie, a nie aktorstwo. Mimo że próbowałam wielu rzeczy i zastanawiałam się nad sportem, nad w pierwszej liceum analitykiem zupełnie nie. Wiele rzeczy, tylko dlatego, że aktorstwo jest bardzo niepewnym zawodem i chyba po prostu się bałam, że mi się nie uda. Ale tak, jestem w Leicester, studiuję aktorstwo na kierunku drama, nazywa się drama, ale to jest takie stricte aktorstło. No zanim do Anglii wyjechałaś, to jeszcze tutaj jako licealistka wielką pracę wykonywałaś, bo jeździłaś na dodatkowe zajęcia do Warszawy, w Krakowie, tak? Opowiedz, co jeszcze było przed tym Leicester. Bardzo dużo i ja starałam się zrobić jak najwięcej, żeby dostać się wstępnie planowałam do Polskiej Szkoły Teatralnej w Warszawie, ewentualnie w Krakowie. To były takie moje dwa miejsca, w które celowałam ponad wszystko. I faktycznie w 2016 roku byłam jeszcze zanim, nie, to było już po lekcjach z panią Alicją tutaj w WCK-u. Byłam rok w Akademii Aktorskiej Artysta w Rzeszowie, później taki 3-miesięczny kurs w Art Studio w Krakowie. W międzyczasie jeszcze jeździłam do Warszawy, miałam trochę zajęć z Anią Czartoryską i uczyłam się też śpiewu w Warszawie. Tego było bardzo, bardzo dużo. I trafiłaś właśnie do Anglii, tam studiujesz, tam już istniejesz też w środowisku jako Olga Rosa, to jest twój pseudonim artystyczny, tak rozumiem. Tak. To opowiedz właśnie o tym twoim pojawieniu się w Leicester, o tym, jakie to było wyzwanie chyba, myślę, dla młodej dziewczyny wyjechać stąd do wielkiego świata, do Anglii i jaka szansa też, myślę, w twojej karierze. Ogromne wyzwanie, którego chyba nie byłam świadoma, podejmując decyzję. Tak jak wspomniałam wcześniej, miałam wiele kursów, zrobiłam wiele kursów, byłam w wielu grupach tutaj w Polsce i wyjeżdżając do Anglii to była takie carte blanche. Musiałam zacząć wszystko od zera. Byłam zupełnie sama, 18-latka w obcym mieście, w obcym kraju. I myślę, początki były bardzo trudne. Każdy wie, że początki są trudne, ale to, co tam przeżyłam, myślę, że uodporniło mnie do końca życia na wszelkie początki, że nie zaskoczy mnie Nowa Zelandia. I dlatego też, to mnie też umocniło w tym, że jeżeli chcę być aktorką zawód aktora jest tak ryzykownym, nieprzewidywalnym zawodem, że praca może być albo nie być wcale, to ta cała sytuacja, ta walka w Anglii o to odnalezienie siebie tam umocniło mnie w tym, że to jest to, co ja chcę robić i co ja muszę robić. I dlatego też Olga Rossa, bo Różańska jest chyba najtrudniejszym nazwiskiem, jakie można sobie wyobrazić Dobrze, że ze Szczebrzeszyna nie pochodzisz. Tak, tak. Aleksandru. I tak, dlatego Róża, Rose w angielsku, ale myślę globalnie, więc łacina, Rossa. I masz właśnie swoją stronę w internecie i tam przeczytałam: urodzona w południowo-wschodniej Polsce, znikąd do Hollywood, dzięki ciężkiej pracy i ambicjom większym niż odległość od jej wioski do Los Angeles. I ta wioska to jest właśnie Aleksandrów, prawda? I chcę zapytać o to miejsce twojego pochodzenia. Jakie to jest miejsce, jak dziś na to patrzysz? Czy to jest jakiś zasób twój? Czy to jednak była jakaś kula u nogi? No nie wiem, czy może patrzysz na to też z tej strony, że jakbyś mieszkała w wielkim mieście, wszystko miałabyś na tacy, nie byłabyś aż tak ambitną i tak odważną osobą, jaką jesteś dziś? Jak na to patrzysz? Myślę, że tak, że gdyby moja mama była scenarzystką z Nowego Jorku, to być może moja ścieżka byłaby prostsza do sukcesu, ale ja nie miałabym takiej pasji, bo jednak
To, że zawsze musiałam gdzieś dojechać, coś zawalczyć, czegoś szukać, nauczyło mnie, żeby wyszarpywać życiu szanse, jeżeli się gdziekolwiek pojawiają, wyszukiwać ich, a to akurat w zawodzie aktora jest ważne, żeby wyszukać. I oduczyłam się słowa nie, czyli Nie ma rzeczy niemożliwych. tak, w skrócie. Myślę, że tak. I ja zawsze miałam kompleks pochodzenia, tak zwany, bo to jednak jest... Marzy się o czymś wielkim, a jednak jest to poczucie, no ale będę się mierzyć z ludźmi z Nowego Jorku, z Londynu, z Warszawy nawet, a ja jestem z wioski pod Ukrainą. I gdzieś tam to było takim niestrawionym posiłkiem we mnie, ale przekuwając to w zaletę, myślę, że to wręcz dodało mi paliwa. To paliwo to tak myślę sobie też ludzie, których spotykamy, prawda? No ludzie ważni dla nas, autorytety, mentorzy. Zdecydowanie. Ty takich spotykałaś? Jaką oni mają siłę w niesieniu Ciebie na tej drodze do celu, czyli do tego bycia aktorką? Ja dziękuję za to pytanie, bo poznałam w życiu wspaniałych ludzi, po prostu cudownych i nawet mam takich mentorów, dwie najwspanialsze kobiety na świecie, które odmieniły moje życie o 180 stopni. I jednym z nich jest właśnie pani Ewa, która uczyła mnie śpiewu w Warszawie. Drugą jest Monika, która jest też przyjaciółką pani Ewy. I też wiele innych osób, których poznałam na przykład w Larcie w Krakowie, którzy pomogli mi trochę zrozumieć aktorstwo od tej takiej duchowej strony, technicznej. Nie poznałabym pani Ewy, gdyby nie pani Alicja Jachiewicz, także tutaj dozgonny dług wdzięczności. Dlaczego te osoby są ważne? No, dzięki nim zdobywamy jakąś wiedzę, tak? Ale czy coś jest jeszcze więcej, że powiedzą, idź w tą stronę, że dadzą otuchy, masz talent, bądź odważna. Co jest jeszcze siłą spotykania takich osób? I myślę, że niezależnie od poczucia własnej wartości i siły marzeń, jakby wiary w marzenia w siebie, jest potrzebny ktoś, kto nas jednak z tyłu popchnie, kto powie po prostu wierzę w Ciebie, albo mamy przeczucie, że ktoś za nami jednak jest. Jak się przewrócimy, to ktoś nas przytrzyma, może nie złapie, nie sprawi, że nic nam się nie stanie, ale będzie. I to jest w pewnym sensie to, co ci ludzie robią. I to może być babcia, to może być ciocia, to nie musi być ktoś ze środowiska, czy reżyser, czy ktokolwiek, powiedzmy w przypadku aktorstwa. Ale to musi być ktoś, kogo my zauważymy, że jest i wejdziemy w taki, można powiedzieć, układ. Ty wierzysz we mnie, a ja kocham Ciebie za to, że wierzysz we mnie. I to jest coś, czego ja nawet chyba nie umiem opisać. Ale Dużą siłę, prawda? Pomaga. tak, ale myślę, że każdy z nas kogoś takiego ma. Każdy, tylko trzeba go docenić. Olga, powiedz o tym, co robisz w Leicester, robiłaś, bo teraz jest ten czas przerwy, pandemia trochę pokrzyżowała Twoje plany. Wiem, że wystawiłaś swoją sztukę, bo też jakby ogłaszasz i informujesz o tym na swojej stronie i my możemy się dowiadywać, co się u Ciebie dzieje. No ale to Twoje życie w Leicester przed pandemią, co się działo, jakie plany były, co może delikatnie pokrzyżowała pandemia? No więc ta sztuka, którą wystawiłam, miała być filmowana, miała być wersja filmowa mniej więcej teraz, także myślę, że będziemy musieli to zrobić za rok, bo to muszą być miesiące letnie. I również dostałam główną rolę w filmie studenckim, no ale niestety to również zostało przerwane, więc mam nadzieję, że dokończymy to akurat jeszcze w tym roku, jak sytuacja się trochę unormuje. A podczas pandemii staram się być jak najbardziej produktywna, bo też inaczej nie umiem. No ja pamiętam, jak to właśnie w szkole byłaś jeszcze licealistką i my z Tobą robiliśmy jakieś nagrania i Ty mówiłaś, że nawet jak jesz obiad, to czytasz książki, bo Ci szkoda czasu, więc rozumiem to. Słucham audiobooków zamiast.
Tak, zaczęłam jazdę konną, bo to jest bardzo przydatne potrzebne na takich produkcjach albo kostiumowych ogólnie, bo to jest tam, gdzie ja celuję, więc bardzo bym chciała. Kupiłam łuk i uczę się łucznictwa, także... I wiele innych rzeczy. Słucham wykładów, podcastów o tym, jak tym biznesem zarządzać. Bo aktor to jest jednoosobowa firma. My musimy być produktem, który sam o siebie dba, sam siebie sprzedaje, sam siebie promuje. Także to jest bardzo dużo wiedzy, której nie uczą w szkołach. O ile może prywatnych jakichś kursach, warsztatach, ale tak to nie, więc zgłębiam to i mam nadzieję, że będę bardziej przygotowana na to. Kończysz studia za rok, tak? Tak, No i szczęście. co planujesz? Planuję, chciałam powiedzieć podbić, ale bym spróbować podbić Londyn. No bo tam jest najwięcej tego, jeśli chodzi o Anglię, najwięcej castingów, najwięcej agentów, reżyserów castingów, tego całego środowiska, więc gdzieś tam się wśliznąć. Nie poddając jednocześnie polskiego rynku, bo mam tę zaletę, że mówię i po polsku, i po angielsku, więc czemu nie? Może akurat coś tutaj będzie ciekawego, a uważam, że polskie kino się odradza, jest coraz cudowniejsze produkcje robimy i chciałabym być tego częścią kiedyś w historii. Olga, z tego momentu dziś, no z tych Twoich doświadczeń, odważnych decyzji, które podjęłaś i teraz masz ich konsekwencje, będąc studentką w Leicester, to co jest najważniejsze w życiu Twoim zdaniem? Chciałabym powiedzieć, nie bać się, ale nie byłam hipokrytką, bo strach jest zawsze przed czymś, my się zawsze czegoś boimy, ale ważne jest to, żeby ten strach przekuć w coś, co jednak nas napędza i ufać instynktom, myślę, bo jeżeli czujemy wewnętrznie, że chcemy mieć życie związane ze sztuką, to nie ma opcji, żebyśmy byli szczęśliwymi księgowymi. Po prostu nie ma. I w tym momencie że świat pędzi tak do przodu, że obecne studia za 10 lat mogą okazać się niepotrzebne, trzeba będzie zmienić swoją karierę. Więc być przygotowanym na zmiany. To akurat mój wyjazd do Leicester teraz tak patrzę, że był świetnym przygotowaniem na to, że okej, nie to, następne miejsce. To była duża zmiana, Tak, prawda? tak. I teraz Zmiana kraju, zmiana języka. Zmian się nie boję, więc no właśnie nie bać się zmian. Wyjść ze strefy komfortu, tego takiego. Tak, dokładnie. Jest taki ładny cytat, ale nie do końca go pamiętam, jeśli chodzi o tą strefę komfortu, że wyjście ze strefy komfortu to Danie sobie szansy na poznanie czegoś nowego na pewno. tak, chyba pierwszy krok do sukcesu, chyba to już. To tego życzymy tym maturzystom, którzy właśnie w tych takich innych, trudniejszych warunkach teraz przystępują do tego egzaminu i przed nimi ważne decyzje. To jeszcze jakieś ostatnie słowo od ciut starszej koleżanki. Żeby to nie zabrzmiało jakoś patetycznie, ale chyba wierzcie w siebie, bo jeżeli macie kogoś, kto wierzy w Was, super, ale nikt tego za Was nie zrobi. Nie bać się, przekuwać ten strach, okej, ale spróbuję wychodzić ze strefy komfortu i iść do przodu mimo wszystko. Ta próba korytarza, jak ja to nazywam, czyli mimo wszystko iść, skręcam w lewo, wybieram jakieś drzwi, idę, może to nie był najlepszy wybór, ale za chwilę pojawi się następny zakręt, to idę tam i cały czas. Tak pojawia się więcej szans na odkrycie tego swojego miejsca, tej swojej drogi, niż stojąc w miejscu i analizując, która droga mogłaby być dobra. Dziękuję bardzo. Olga Rosa była gościem Dziękuję. rozmowy. Wielkie dzięki, Olga, i trzymamy za Ciebie kciuki.